Wyjeżdżamy, trasa na Gibraltar ustawiona. Tu jesteśmy, widok na Gibraltar z przodu. Niewielka kolejeczka do przekroczenia granicy. Wjazd i zjazd 44 funty. No nic, musimy przejść i pójść dalej. Patrz, druga. Siadła, ciągnie go za lusterka. Czy będą jakieś sklepy bezcłowe? Dzień dobry wszystkim, witam Was na kanale Camper Go. My jesteśmy w miejscowości Ronda w Andaluzji i rozpoczynamy nowy dzień. Zatrzymaliśmy się na camper parku, gdzie spędziliśmy spokojną noc. Zrobiliśmy sobie pranie, bo są pralki. Wykąpaliśmy się, zrobiliśmy serwis w kamperze, jeszcze zaraz zrobimy przy wyjeździe, nalejemy wody. Będziemy gotowi do trasy. Jesteśmy w górach, więc temperatura nie rozpieszcza. W nocy było nawet tak do 3 stopni. Ogrzewanie chodziło praktycznie cały czas. Dzisiaj stąd uciekamy, jedziemy w stronę Gibraltaru i stamtąd będziemy już później pomalutku wracać. Dlatego warto przyjeżdżać w miarę wcześnie na takie camperplace, bo jak wracaliśmy z miasta już wczoraj po 18, to było kompletno, nie było wolnych miejsc, a w dzień jeszcze było spokojnie ze 3-4 miejsca. Dlatego widać, że tutaj czasami campery stoją, parkują na zewnątrz. Tu tam stoją wany, camper, ale to też jest spokojne miejsce, w razie czego można by było zaparkować i przespać się na ulicy. Jako że minęło już parę dni od tankowania butli z gazem, trzeba by było sprawdzić jej poziom. Przyświecę sobie z tamtej strony. O, tutaj widzę, że już jest tak przy dolnej kresce tego otworu. Widać ten poziom. Pasowałoby zatankować dzisiaj albo jutro już. Gdy byliśmy tam na wybrzeżu, tego gazu nam tak dużo nie szło, bo to ogrzewanie, tak jak już mówiłem, włączało się no tak 2-3 razy w nocy. No i to było wszystko. Dobry, dzień dobry. Kawka. No rób kawę, będziemy pomału się zbierać, jemy śniadanie. Zimno? Zimno, co? Chłodno, ale tak jest, nie wiem, z 10-11 stopni teraz. A nam zabrakło mleka do kawy i tak chodzę po tych sklepach. Jeden sklep zamknięty, drugi. A to dzisiaj niedziela. No niestety chyba mleka nie będzie. Tak sobie wracam i powiem Wam, że jest czyściutko. Praktycznie nie ma w ogóle śmieci. Jak sobie przypomnę, co było we Włoszech na przykład, no to bez porównania. Także tutaj też już Hiszpania stara się. Czyściutko jest, wszędzie są śmietniki. Nikt tak za bardzo już też świadomie nie wyrzuca tych śmieci. Super, bardzo fajnie. Wyjeżdżamy, trasa na Gibraltar ustawiona, drogami bezpłatnymi, godzina 51, 100 km. Tutaj na Google znalazło drogami płatnymi, godzina 32. Tak to się przedstawia, a my wyjeżdżamy. Zapłacony bilecik, ile wyszło? Tak, 24 euro wyszło. 24 euro. Właśnie teraz robiłem jeszcze raz serwis. Nalałem wodę, spuściłem szarą, opróżniłem toaletę. Polecamy ten. Wyjeżdżamy, 10:28. Przejeżdżamy teraz przez pasmo Serrania de Ronda, które słynie z malowniczych widoków, głębokich wąwozów i krętych dróg. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Andaluzji, otoczone białymi wioskami i rozległymi terenami górskimi. Droga, którą jedziemy, jest pełna serpentyn i wzniesień, ale widoki zdecydowanie wynagradzają trud jazdy.
Do Gibraltaru godzina 19, a my cały czas jedziemy drogą A369 z miejscowości Ronda. Jak zjechaliśmy na tą drogę, to cały czas jedziemy takimi drogami. Kręta bardzo droga, bardzo dużo motocykli, no ale widoki za to piękne. Przed chwilą wstawaliśmy, trochę latałem dronem. No nic, przemierzamy ten szlak. Mam nadzieję, że jakoś bezpiecznie sobie tutaj dojedziemy. 69 km do Gibraltaru, a cały czas jedziemy takimi drogami. Tutaj już tam widać autostradę, tamtędy można było pojechać, było jakieś 10 minut szybciej do Gibraltaru, ale jest płatna, a my wybraliśmy drogę tutaj prosto do wybrzeża. Jedziemy A377. No i omijamy wszystkie opłaty. Także do Gibraltaru być może, jeszcze nie wiem, zobaczymy, uda się dojechać nie płacąc ani we Francji, ani w Hiszpanii. No i jesteśmy już przed miejscowością Torre Guadiaro, jeżeli dobrze mówię. Tu już widać stąd górę, Gibraltar. Idziemy teraz wzdłuż wybrzeża drogą A7. Także możecie zobaczyć, tam może będzie widać, no teraz akurat nie. Ale już Gibraltar widać. Mandarynki, awokado sprzedają przy drodze. Zaraz zobaczymy. Pogoda tam trochę słońce, trochę chmurki, ale spoko. Teraz już zaraz wjedziemy na autostradę A7, bo tu już jest od tego momentu niepłatna. Ile jest? 17. 17 stopni. No i tam na wprost, jak możecie zobaczyć, nie wiem czy to widać, już widać właśnie Gibraltar. A my jesteśmy na rondzie i już tutaj skręcamy na autostradę A7. W prawą stronę na Malagę, tam już jest płatna autostrada, właśnie to minęliśmy, a w lewo na Gibraltar jest bezpłatny. Przed nami już coraz bliżej Gibraltar, zjeżdżamy z góry, ciekawią nas te małpki. Trzeba będzie uważać na okulary i na kamerkę, żeby nie porwały. Kaja się nie może doczekać tych małpek. No a już ten przed Gibraltarem dosyć tanie paliwo, bo diesel euro 35, a benzyna euro 42. Trzeba będzie zatankować, mamy pół baku, akurat dolejemy. A my jedziemy na taki camper park, tam zaraz niedaleko granicy. I tam może postawimy kampera, zobaczymy czy będą miejsca. Teoretycznie tam jest dużo miejsc, więc powinny być. I stamtąd pójdziemy sobie na Gibraltar. Mogę zobaczymy jak to wszystko będzie tam wyglądało, od tego to zależy. Na razie przejeżdżamy przez miasteczko, a już niecałe 3 km i będziemy już na tym parkingu. A tu już jesteśmy na wybrzeżu. Po lewej stronie widać wielką górę i Gibraltar. No i tu jesteśmy na tym parkingu dla kamperów. Weźmiemy bilecik i sobie wjedziemy, zaparkujemy. Tutaj też można zrobić serwis, można też przenocować tutaj tak naprawdę. No chyba z tego co widziałem na aplikacji Park for Night 15 euro kosztuje nocleg na tym parkingu. Tutaj jest wjazd na parking dla kamperów. To jesteśmy, widok na Gibraltar z przodu,
My jesteśmy na tym parkingu. No i co? Będziemy pomału chyba się zbierać. Ja wyjdę z Tomim, niech się łysika załatwi, chwilę pochodzi. No więc kamper zaparkowaliśmy tam na parkingu i idziemy na Gibraltar. Nie wiem za bardzo jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało, ale to się w trakcie jakby okaże. Tu widać jest taka restauracja, tu jest w ogóle port tam po lewej, dużo łódek i po prawej. Gdzieś tutaj można zrobić serwis kampera, prawdopodobnie tam na końcu, ale to później będę się starał wam pokazać. A na razie idziemy zobaczyć Gibraltar. A tutaj jest też parking przy samym, że tak powiem, przy samej granicy. Jak widać, bardzo duży korek osobówek, wszystkie tam jadą, ale my pojechaliśmy tak jakby prawym pasem bezpośrednio tam na parking, ominęliśmy ten korek. Tutaj na tym parkingu jest ograniczenie wysokości 3,5 metra. Z tego co widziałem, tam jest ponad chyba 3,50 za godzinę na tym. Dlatego nie pojechaliśmy na ten parking, a my idziemy pieszo pod kolejkę tą, która wjeżdża na górę. Z tego parkingu to jest jakieś 40 minut, 45 minut pieszo, ponad 3 km, więc... A tutaj już jest prosto granica. Tutaj zaraz też przy samej granicy jest lotnisko dla tych, którzy by chcieli przylecieć bezpośrednio na Gibraltar. Jesteśmy z powrotem w Anglii. Pogoda jak w Anglii. No, pogoda nie się, pada. pogoda się zepsuła, jest 16 stopni, wieje, słońca nie ma. No ale jak już tutaj przyjechaliśmy, to idziemy, zobaczymy. No i tak to wygląda, tu wszędzie stoją samochody w kolejce na granicę, a my idziemy pieszo, przekroczymy granicę. Trzeba mieć paszport. Zobaczymy, czy to szybko idzie, czy nie. Taka niewielka kolejeczka do przekroczenia granicy. Zobaczymy, czy będzie trzeba długo stać, czy to szybko pójdzie. Mam nadzieję, że szybko. A lotnisko w Gibraltarze jest uznawane za jedno z najbardziej niebezpiecznych ze względu na to, że ma bardzo krótki pas startowy. Tu jest strona hiszpańska, a tam dalej angielska. Jak widać, każdy samochód jest kontrolowany, sprawdzane są paszporty. Dosyć szybko to idzie, ale z tamtych wszystkich dwóch pasów jest zwężka do jednego. Jedna budka tylko obsługuje auto. No i jesteśmy na Gibraltarze. Kontrola trwała szybko, my mamy europejskie paszporty, także tylko pan popatrzył i dalej. Myślę, że tam na samym przejściu to jest 2 minuty. Pan stał z taksówką, proponował nam taki przejazd turystyczny taksówką. Mówi, że 50 od osoby i to obejmuje też bilety wstępu i wozi nas po tych wszystkich najważniejszych atrakcjach, czyli by nas kosztowało 150 euro albo funtów, nawet nie wiem, od osoby. Jedziemy takim autobusikiem z lotniska na podkolejkę. Ile kosztuje bilet? Funt 60. 2 bilety dla dorosłych, 1 dla dziecka. To są bilety w 2 strony, 6,80. W funtach zapłaciliśmy. No i ważna sprawa, w autobusie możemy płacić tylko gotówką. No ale zobaczcie, jakie ceny na stacji. Diesel 1 funt, 1 euro, benzyna 1 funt i 1 euro. Autobus jechał około 15 minut. Tutaj już jest kolejka. Ona sobie tam jedzie na górę. Myślę, że tutaj gdzieś będzie stacja, bo widzę, że te liny schodzą tak tutaj na dół. Fajna opcja, bo jakbyśmy mieli iść tu na piechotę, to myślę, że około niecałą godzinę trzeba było iść, około 40 minut. A tak jesteśmy na miejscu po 15 minutach. O, jeszcze mamy okazję zobaczyć wojskowy okręt. Także mamy tutaj już stację kolejki. Widać tam linki prowadzą na samą górę. Kolejka jest tutaj, żeby wjechać tą kolejką linową, ale panowie tutaj wcześniej mówią, że można wziąć busa i ten bus za tą samą cenę od osoby wozi was tu wszędzie. Nie trzeba chodzić, a tutaj, że tak powiem, wjazd obejmuje tylko wjazd na górę. Tak to wszystko wygląda. Tam jest kolejka dla osób, które już kupiły bilet. Z tej strony jest do kasy. Jeżeli chodzi o ceny, sam wjazd 19, wjazd i zjazd 44 funty, od razu z biletem do rezerwatu.
a sam wjazd 41,50 z biletem. No a dla dzieci jest obok tutaj cena. Ostatnia kolejka wraca o godzinie 17:45, więc my decydujemy się, żeby tylko wjechać w górę z biletem do rezerwatu. Bilety kupiliśmy sobie w jedną stronę i z biletem też do rezerwatu. Dostaliśmy opaski, Wi-Fi token. No i co? I teraz już wchodzimy tutaj do wagoników, zaraz będziemy szli. Ale przybudźcie tutaj z wcześniej. Tak 9:30 otwierają. No tak, bo jest 18, 15:08, to się nie opłaca po prostu teraz bilet powrotny, bo tylko 17:45 jest ostatni wagonik z powrotem. 15:24. Już prawie. Tu stoją te busiki, także jeżeli nie zależy Wam na tym, żeby się przejechać tą kolejką, to jednak polecamy wziąć tego busika, bo cena jest taka sama, 44 funty, dwie strony i one się zatrzymują przy każdej atrakcji. No i nie stoicie w kolejce tyle co my, bo tutaj pewnie się zajdzie około 2 godzin ze wszystkim. A już prawie jesteśmy. Być może nawet teraz wsiądziemy do kolejki. Która godzina? 15:30. Ruszamy. Czyli w sumie jakieś takie 1,5 godziny czekania. During the top of the rock visit, you will encounter the famous Barbary macaques. These are wild, free-roaming, tailless monkeys. They have sharp teeth and will bite if provoked. Please do not feed or attempt to touch them. Feel free to take photos, but please keep your distance. You should not take out or display any food or plastic bags, as the monkeys will grab them. You should place rucksacks at your front to protect your belongings. An audio tour can be downloaded to your mobile device using the QR code issued at the ticket office via our free Wi-Fi. It will highlight points of historical interest as you wander the terraces. If you have purchased an entry ticket, you will be able to access the nature reserve and admission to its many sites. The Skywalk glass platform is a 10-minute walk downhill. St. Michael's Cave is a further 10-minute walk. If your plans change, you can purchase an entry ticket in the restaurant. From April to the end of October, the cable car will not stop at the middle station. No i są pierwsze małpki, już jedzą, widzę, zabrały komuś spaghetti. Idziemy. No i jesteśmy na samej górze, tak wygląda widok tutaj na miasto. A po drugiej stronie już Afryka. Widać. Jak widać, te małpki są dokarmiane tu, ale też są takie malutkie na drzewie. Teraz Wam przybliżę. O, tutaj siedzą i tu przed chwilą jeszcze skakała jedna. A my idziemy do parku, do rezerwatu naturalnego. Bilet już mamy kupione. Idziemy tam dalej, ale widać, cała rodzina idzie małpek tu. W ogóle się ludzi nie boją, bardziej się Ania boi, tuskają. No nic, musimy przejść i pójść dalej. Jak widać, jeżeli się ich nie zaczepia, to spokojnie można sobie koło nich przechodzić. Jadą busy, wożą ludzi. Tu są takie schody, można tam zejść na dół. Bardzo dużo ich tam siedzi, można je minąć. Ale nie atakują ludzi. Myślałem, że będzie gorzej. Trzeba uważać na pewno, nie wyciągać żadnego jedzenia, ani takich rzeczy. Zobaczcie, nawet na samochodzie sobie siadła i jedzie w górę razem z ludźmi.
Jesteśmy na Skyview. Pod spodem przepaść. Wejdziemy takimi szybami. Zobaczcie, małpa wsiadła, ciągnie go za lusterka, chce wejść do samochodu, zagląda do szyby, kto tam jest. No, pojechał. A ona specjalnie go karmi ją. A one się już nauczyły, bo ta pani to organizuje wycieczki, widzieliśmy ją na dole. I się nauczyły te małpy, że już po prostu ktoś coś przynosi, zawsze daje im. No i teraz nie wiem, jak to za bardzo działa, bo tyle samochodów tych przyjechało z ludźmi i wszystkie stoją w takiej kolejce. Nie wiem, czy można tam zawrócić, czy one po prostu będą później się cofać, trudno powiedzieć. A małpki, tak jak mówię, wszędzie, nie są aż tak bardzo agresywne. Kaja robi sobie zdjęcie. O, wchodzą na samochody. Ale widzę, że kierowcy dają im orzeszki i one się już nauczyły, że przylatują tak pod okna i chcą. No, teraz przyszła ta duża, chyba boss, i czeka, aż coś dostanie. Kłócą się. Najfajniejsze są te małe, bo te małe się nie boją i one nie atakują, ale czasami no te duże potrafią przybiec i zaatakować. No a my pomału schodzimy na dół. Tak jak mówiłem, kupiliśmy kolejkę w jedną stronę, więc idziemy. Czyli tam się idzie na górę zobaczyć, jeszcze tam są działa, a na dół jest droga do jaskiń. Idziemy ten zobaczyć te jaskinie i później będziemy zawijali znowu na dół. Po około 10 minutach marszu jesteśmy w jaskiniach Świętego Michała. Też małpka siedzi na górze. Ciągle te busiki przywożą ludzi i obwożą po całym terenie. No tutaj jak zwykle pamiątki. Jest wejście. Zobaczymy, czy na te wejściówki, za które zapłaciliśmy, wejdziemy do jaskiń. A magnesy kosztują 4,50 w funtach i 6 euro. Takie małpki, breloczki. Też 4,50 funta albo 6 euro. Wchodzimy do jaskiń. Pięknie jaskinie przypominają anioła. Tutaj jest rysunek, a tu możemy zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Taka ciekawostka, że podczas II wojny światowej te jaskinie były przygotowywane jako szpital wojenny i potencjalny schron dla ludności. Dzisiaj są to jaskinie, które możemy zwiedzić. Tam zaraz obok dalej jest zrobiona w jednej z komnat sala koncertowa, w której jest bardzo dobra akustyka. Będąc w tych jaskiniach, warto tutaj przysiąść i obejrzeć tą animację. Jest ona bardzo fajnie zrobiona, dużo ludzi nie wie o niej i po prostu ją omija, także warto. Ta animacja się zaczyna co 7 minut.
jaskinie zwiedzone. Myślę, że tak 15-20 minut plus animacja, czyli tak do pół godziny i macie po zwiedzaniu. Idziemy dalej. Jeżeli komuś bardzo nie zależy, żeby tą kolejką zjeżdżać, to ja osobiście rekomendowałbym, żeby sobie wziąć tego busika. One wtedy Was wiozą w każdy z tych ważnych punktów, czekają na Was, Wy sobie chodzicie zwiedzać i wracacie, później odwożą Was na sam dół. Także nie nachodzicie się tak, chyba że lubicie chodzić, macie cały dzień, to wtedy spokojnie można sobie przyjść, nawet i pieszo na górę. Ale jeżeli Wam się śpieszy, nie chcecie stać w kolejce tam na dole, bo ta kolejka też jest długa, wagoniki nie jeżdżą tak szybko, więc tam trzeba swoje odstać po prostu. No i dalej schodzimy sobie. Wszędzie te małpy są. O, tutaj widzę jakaś rodzinka z malutką. A tam siedzi jeszcze jedna też. Tam dalej, jakbyście poszli, to jest taki most podwieszany. Można się przejść, ale my idziemy już na dół, bo trochę późno się robi. Patrz, druga. Oni do plecaka. Patrz, zagląda już. Ona chce do plecaka. Tutaj możemy zobaczyć, jak ludzie zjeżdżają. To jest stacja już ta środkowa, bo wysiada się tam wyżej. Tu widzimy jakiś taki otwór w skale, to najprawdopodobniej bunkier albo właśnie miejsce, gdzie były podczas II wojny ostrzały i skąd pilnowano całej góry. Trzeba też uważać na węże, nawet znak jest. Już jesteśmy coraz bliżej, ale teraz już trzeba patrzeć na nogi. No i zostało nam jakieś 700, no może nawet mniej metrów do początku, czyli do tej kolejki, skąd wyruszyliśmy. Stamtąd będziemy mieć autobus na lotnisko, a tam zaraz przy lotnisku, wiadomo, my mamy kampera zaparkowanego. Jesteśmy już na dole, idziemy do tej restauracji. Włoska restauracja, ale ma dobre ceny, na przykład na pizzach, czyli 8 margarita, 12 jakaś stagioni. Co tu możemy jeszcze? Spaghetti 12,50, 14,90. Takie są ceny. Idziemy zjeść coś, bo już nam nogi odpadają. Oglądamy zdjęcia. Pijemy po piwku, Kaja soczek. Ty co masz? Aperol. Czekamy na pizzę. Tak wyglądają pizze. Kaja już zajada, głodna, prawda? No, Ania, bierz. Jemy. Smacznego. Zapłacone 47 funtów. Bardzo dobra pizza, polecamy. No co? Pizzę zjedliśmy, wypiliśmy piwo, aperola, Kaja sok. Idziemy teraz na Main Street, zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Że to Włosi robią pizzę. Tak, włoska pizza. No i zaczyna się Main Street. Widzimy, tutaj są różne puby, ludzie siedzą. Zobaczymy, czy będą jakieś sklepy bezcłowe. Może coś uda się tanio kupić. Jest niedziela, wieczór, także już chyba dzisiaj wszystko będzie pozamykane. Widzimy, że większość sklepów jest zamknięte. Prawdopodobnie trzeba było niestety przyjść wcześniej albo w inny dzień tygodnia. Czyli na Main Street nie za dużo kupiliśmy, praktycznie nic. No tak jak mówię, wszystko zamknięte. Wracamy się na przystanek. Będziemy wracać autobusem na lotnisko i tam na granicę. Mamy bilety już kupione, także to już szybko pójdzie. A autobusy są, z tego co patrzyłem na Google, co 20 minut. No i jest autobus. Wsiadamy z tego samego przystanku, na którym wysiedliśmy i będziemy jechali w stronę lotniska i granicy. Jesteśmy na granicy, zostało 3% baterii, więc w każdej chwili się może rozładować. Zobaczymy, jak to teraz przejdzie. Mam nadzieję, że szybko pójdzie, tak samo jak weszliśmy, tak samo wyjdziemy. No w tą stronę szybciutko poszło. Kolejka też już jest mniejsza, także tutaj już jest granica. Samochodów jest też dużo mniej niż wcześniej. Ostatnie spojrzenie na Gibraltar nocą. Miasto
A my już jesteśmy praktycznie na parkingu, tutaj zaraz po drugiej stronie ulicy. Bateria siadła, także więcej nie byłem w stanie nagrać, ale my jesteśmy już w kamperze. Tommy siedział, wytrzymał, właśnie byłem z nim na spacerze. Pochodziliśmy po porcie. Jeżeli chodzi o toalety i o prysznice, to tam jest bramka zamknięta. Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie wystarczy ten bilecik, który dostajecie, jak wjeżdżacie na parking, ale to jest jeszcze do sprawdzenia. Może przetestuję i to sprawdzę, to dam Wam znać w następnym vlogu. A ja kończę. Gibraltar nam się udał, było bardzo fajnie, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wycieczki. Zmieniamy nasze miasta dosyć szybko, ale niestety jesteśmy ograniczeni troszeczkę czasem, a chcielibyśmy zobaczyć jak najwięcej. Jutro stąd uciekamy i musimy znaleźć sobie miejsce na Sylwestra. Także zostańcie z nami, zapraszamy na następne odcinki, a my widzimy się już niebawem.